Witam w serii 5 ciekawostek na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj poznamy 5 ciekawostek na temat Wrocławia. Zapraszam na film. Jeśli chcesz być powiadamiany na bieżąco o nowych filmach na moim kanale, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Zaczynamy. 1. Najstarsza restauracja. To właśnie we Wrocławiu znajduje się najstarsza restauracja w Europie, nazywa się Piwnica Świdnicka. Zlokalizowana jest w samym sercu wrocławskiego rynku, w zabytkowych, gotyckich piwnicach Starego Ratusza. Restauracja powstała ponad 700 lat temu i z krótkotrwałymi przerwami działa do dnia dzisiejszego. Stołowali się tutaj m.in. Juliusz Słowacki czy Fryderyk Chopin. Ciekawostką jest, że od roku 2022 piwo w Piwnicy Świdnickiej jest produkowane na miejscu w specjalnie zainstalowanym browarze. 2. Przywrócenie Wrocławia. Decyzja o przekazaniu Polsce Śląska wraz z Wrocławiem zapadła 2 sierpnia 1945 roku na konferencji w Poczdamie. Udział w konferencji wzięli przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin, prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Zadecydowano wówczas o przyznaniu Wrocławia i Śląska Polsce. Natomiast ludność niemiecka, która nie opuściła miasta przed oblężeniem, została przesiedlona do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. 3. Biuro Podróży. W 1863 roku bracia Karl i Louis Stangen założyli we Wrocławiu świetnie zorganizowane biuro podróży Stangen. Było to drugie tego rodzaju biuro na świecie, zaraz po biurze podróży Thomasa Cooka, z którym to biurem konkurowało. Biuro podróży braci Stangen, podobnie jak Cooka, przyczyniło się do modernizacji oferty turystycznej, upowszechniając wczasy typu wszystko w cenie i podróże grupowe. Tworząc system zespolonych biletów kolejowych oraz biletów na inne środki transportu, umożliwiono podróżnym indywidualne i sprawne poruszanie się po Europie i świecie. 4. Telewizja Echo. To właśnie we Wrocławiu w lutym 1990 roku powstała pierwsza niepaństwowa telewizja w Polsce i jednocześnie pierwsza w krajach tak zwanego byłego bloku wschodniego. Była to prywatna telewizja Echo. Nadawała przez 5 lat. Stacja nadawała na kanale 28. Po jej zamknięciu część zespołu redakcyjnego przeszła do nowo utworzonej telewizji dolnośląskiej TD. Inicjatywa, o której mówiono, że powstała na wariackich papierach, rzeczywiście wywróciła do góry nogami rynek medialny, zdominowany w tamtym czasie przez tylko jedną i jedynie słuszną telewizyjną opcję. Telewizja Echo była tak zaskakującym przedsięwzięciem, że trafiła na języki nie tylko w Europie, ale i mówiono o niej nawet w dalekiej Japonii. 5. Ostrów Tumski. Najstarszą zabytkową częścią Wrocławia jest Ostrów Tumski. To właśnie tam, prawdopodobnie w X wieku, powstał gród stanowiący siedzibę pierwszych Piastów. Ta zabytkowa część Wrocławia powstała na ówczesnej wyspie, na obszarze przepraw na Odrze w okolicy ujścia rzeki Oławy. Rzeka, rozgałęziając się na liczne odnogi, utworzyła tu wyspy. Na Ostrowie Tumskim przez pewien czas mieszkał natomiast sam Mikołaj Kopernik. Kościół Świętego Idziego jest zaś najstarszą zachowaną budowlą Ostrowa Tumskiego. Ciekawostką jest, że na Ostrowie Tumskim latarnie gazowe do dziś zapalane są przez latarnika. To niestety już ostatnia ciekawostka w tym filmie, ale nie ostatnia na moim kanale. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rynku Wrocławia, jesteś ciekaw, co stało się ze szklanym globusem na szczycie jednej z kamienic oraz która kamienica ma domalowane okno, zapraszam na film o Wrocławiu na moim kanale. Link w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu.